Siema, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejne elementy techniki i taktyk interwencji. Dziś zrobimy sobie obalenia. Myślę, że często wykorzystywane, gdy mamy do czynienia z przeciwnikiem, który jest wyższy od nas, dysponuje dużo większym zasięgiem. Wtedy po obaleniu dużo łatwiej jest go obezwładnić. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić to szybko i skutecznie. Pierwsza technika, jaką dzisiaj Wam pokażemy, jest znana z jiu-jitsu czy zapasów, tak zwana posadka. Więc mamy przed sobą Przeciwnika, powiedzmy, że ma dużą przewagę fizyczną, tak? Będzie wyższy, będzie miał większy zasięg rąk. Oczywiście w pierwszej chwili nie wiemy, czy jest to ktoś, kto cokolwiek trenuje. Możemy downioskować po postawie, tak? Jeśli wysunie którąś nogę, o tak jak teraz Szymon, na przykład lewą w przód, może nam to sugerować, że jest praworęczny i ogarnia jakieś sporty uderzane. Możemy oczywiście zrobić jakiś taki króciutki test, czyli rzucić jakimś ciosem, nawet gdzieś przeciąć powietrze przed nim, ale jeśli będzie podnosił gardę, zakrywał się i ustawiał w sposób, który może sugerować nam, że zna sztuki walki, wtedy będziemy musieli właśnie spróbować takiej posadki. Czyli rzucam parę ciosów, nawet takich na wyczucie dystansu, tak jak Szymon podnosi gardę, tak? Patrzcie, że teraz mamy ten tutaj obszar, powiedzmy od pasa w dół, odkryty, tak? Więc czy jakby zlecę mu podniesienie gardy swoim frontem, czy jakimiś ciosami, on podnosi. Drogę mam odkrytą. W tym czasie, kiedy podniesie gardę, tutaj mam luźny dostęp. Oczywiście zawsze też zwracajcie uwagę na to, żeby nie wyłapać jakiegoś kolana, czy jakiegoś kopniaka. Więc po ciosie wybieram nogę, wchodzę barkiem, cały czas muszę chronić głowę, tak? Więc przy wejściu tutaj najlepiej niech te ręce zostaną. Ręka wchodzi głęboko, tak żeby moje zgięcie łokcia poszło na jego kolano. Zapinam klamrę, wychodzę w górę i patrzcie, jego punkt podparcia jest z tamtej strony, więc ja będę się odsuwał w jego stronę, on może sobie tańczyć, przeskakiwać na tej nodze, także tutaj jakaś forma wywrócenia w ten sposób będzie zła. Tak, żeby ułożyć go w miarę bezpiecznie i poprowadzić go w tą stronę, którą będziemy chcieli, najlepiej wybrać nogę, wyprostować ją i mocno barkiem docisnąć w stronę ziemi, jednocześnie zabrać naszą prawą nogę i zrotować ciało tak, żeby go spokojnie ułożyć. Zwróćcie uwagę, jak to zrobić. Dociskam i jednocześnie cofam nogę. I mam go na ziemi, mam przejętą nogę. Oczywiście, jak przy każdym obaleniu, to nie jest koniec. Najważniejsze tak naprawdę jest teraz. Czyli albo zostawiamy nogę i uciekamy, także jesteśmy w pełni bezpieczni, chyba że chcemy robić jakieś dalsze czynności. Dochodzimy do niego i najważniejsze, musimy ustabilizować naszą pozycję, tak? Czyli wbijam łokcie, rozjeżdżam się kolanami i cały czas nisko. Teraz patrzcie, mogę wyłączać sobie jego ręce, robić inne techniki, ale ja tutaj już jestem bezpieczny. Kolejne obalenie, tym razem takie, które najczęściej możecie zobaczyć gdzieś w klatce czy w walkach MMA. O ile nie polecałbym tego robić, powiedzmy, gdzieś na twardej powierzchni, jeśli bierzemy pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo naszego przeciwnika, to oczywiście w obronie swojego życia i zdrowia możemy jak najbardziej zrobić to również na twardej powierzchni. Ale gdzieś powiedzmy na trawie czy interwencje są w różnych miejscach, jak najbardziej jest to wskazane. Mamy przeciwnika. Technika, możemy powiedzieć, że jest dosyć prosta, no i może też dlatego tak często wykorzystywana w MMA, bo jest po prostu skuteczna i szybka. Mamy swojego przeciwnika, tak zwany striker, tak? Czyli wysoki będzie uderzał, czy zrobi to prawą, czy lewą ręką. Musimy zwrócić uwagę na ten moment i wyczuć go, kiedy wyjdzie jakiś cios i będzie zabierał rękę po to, żeby zrobić drugi, czy powtórzyć cios, tak? Rzuć Szymonek lewy na przykład. Schodzimy z linii ciosu, będziemy wchodzili barkiem w jego udo i interesują nas jego zgięcia udowe. Dlaczego? Zobaczcie, najlepiej zrobić to obalenie w kierunku, w którym nie ma punktu podparcia. To znaczy, jego punkty podparcia, jego nogi, tutaj jest stabilny, natomiast przód i tył, tam gdzie nie ma punktów podparcia, nie jest stabilny, tak? Więc jeśli stoi tak jak w tej pozycji, musielibyśmy iść w tamtym kierunku, ze względu na bezpieczeństwo, w sensie jest tam podłoga. Zobaczycie, że wyjdzie nam to nawet, gdy pójdziemy
w kierunku materacy, tak? Ale mamy go, strzela lewym, wchodzę, zawsze ta ręka musi zostać, ewentualnie gdyby był powiedzmy doświadczonym zawodnikiem i hak z drugiej ręki, ręka zostaje, wchodzimy i oba zgięcia udowe. Dlaczego? Możemy go sobie tutaj wciągnąć na nasz bark spokojnie i właśnie podciąć te jego punkty podparcia. Głównie też głównym czynnikiem, który wpłynie na to, czy technika nam wyjdzie, czy nie, będzie nasz pęd, bo samym pędem, nawet gdy jakby w ferworze walki zapomnimy o tym podcięciu, powinno go to przewrócić. Ale to jest też czynnik, który nam pomoże, tak? Czyli wchodzę tutaj, bark mocno dociskam, chronię głowę, która musi być przytulona i idę dalej z nim. Czy nogi jego wejdą we mnie, czy przerzucę sobie je do boku, będzie ok. Ale jestem tu i wchodzę. I pamiętajcie, ustabilizowanie pozycji, tak? To nie jest koniec. Dochodzę, łokcie wbijam, kolana szeroko, moja sylwetka cały czas jak najniżej. Kolejne obalenie, tym razem zrobimy sobie obalenie po kopnięciu. Pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś jest strikerem, ma dużo większy zasięg, jest dużo wyższy, to oprócz jego zasięgu rąk zazwyczaj będzie miał też długie nogi, które też będzie oczywiście wykorzystywał. Także w tym przypadku odeprzemy atak naszego przeciwnika, tym razem middle kicka, no i obalimy go. Mamy naszego przeciwnika, ja nawet, zobaczcie, stojąc w tej odległości od niego, gdzie nie sięgam rękami, tak? Gdy on sobie rzuci teraz midla, spokojnie mi wchodzi, tak? Także jestem w jego zasięgu. Też dobrze jest wyczekać jakiś moment, ktoś będzie wysoki i będzie kopał czy fronty, czy midle. Gdy będzie powtarzał swoje jakieś ataki, na przykład zazwyczaj z tylnej nogi, tak? Bo ma ona większy jakby zasięg i pęd. Możemy spróbować przechwycić tą nogę. Dawaj, Szymon. Tak. Mamy nogę. Nogę wychwytujemy od góry, zawijamy rękę. Nie musicie łapać tej nogi, tak? Nawet taki haczyk już powoduje to, że on tej nogi nie wyszarpnie. Na pewno nie w pierwszej chwili, ale to jest teraz nasz czas, tak? My po wychwycie nogi możemy uderzać, prawą rękę mamy wolną, nie musimy się tu stabilizować, mamy 2 punkty podparcia, to on musi uważać teraz, żeby się nie przewrócić i też nie będziemy z nim chodzić, tańczyć, bo może skakać na tej nodze, co będzie dla nas jakby stratą czasu, stracimy ten element zaskoczenia, tak? Więc po ciosie nasza noga tylna od razu za jego nogę i idziemy do przodu, obalając go, tak? Jakby nie będzie mógł się na niej cofać. Tu i mamy gościa na ziemi. Często na filmach w internecie można zobaczyć, gdy kilku policjantów próbuje obalić jednego mężczyznę i za bardzo nie wie, jak to zrobić. Teraz pokażemy Wam technikę, która zadziała, czy mężczyzna będzie świadomy tego, w sensie czy będzie stawiał nam opór, czy nie będzie świadomy, jakby użyjemy zaskoczenia i zobaczycie, jak łatwo i szybko w 2 ruchach można obalić nawet kogoś bardzo, bardzo rosłego. Przyjmiemy ten trudniejszy wariant w filmie, czyli mężczyzna jest świadomy, po prostu on już wie, że za chwilę będziemy się bili, obalali i tak dalej. Czyli stoi w pozycji walki, tak jak nasz kolega, czyli lewa noga z przodu. I tutaj tak, czy będzie strikerem i będzie podnosił ręce do gardy i będzie chciał uderzać, czy będą to ręce w dole, to znaczy nie ma żadnego zaplecza sportów walki i jakieś tam weselniaki, spokojnie możemy mu rękę wybrać. Także zazwyczaj, tak jak zawsze, nie idziemy na wiwat do ręki, tak? Czyli odwrócenie uwagi, jakiś cios w głowę, jakiś cios w tułów, tak? I finalnie w końcu wybranie ręki, tak? Mamy tą rękę, pierwszy odruch, będzie chciał tą rękę zabierać i wyciągać, tak? Dokładnie takie coś. I zazwyczaj w tym momencie ludzie nie wiedzą, co zrobić, tak? Jest szarpanina, ciąganie i no nic z tego nie wychodzi. Nasza druga ręka jest wolna. Moja jedna ręka spokojnie go utrzyma, jeśli nie wie, co robić. Druga ręka, takim haczykiem od dołu, musi pójść do łokcia. I teraz patrzcie, co się dzieje. Moje 2 ręce kontra jego jedna ręka. Wiadomo, że moje plecy i wszystkie mięśnie rąk są silniejsze niż tylko jego mięśnie rąk. Łapię tutaj, odwracam go sobie mocnym ruchem, pach. I najważniejsze, moje ręce muszą pójść szybko w pas, tak? On praktycznie wpadnie nam tutaj sam, tylko musimy wiedzieć, jak ułożyć te ręce. Wpada, czy zapinam zapaśniczą klamrę. Jeśli ktoś nie wie, często zdarza się tak, że nie wie, jak spiąć te ręce. Jakbyście ich nie zapięli, powinno wyjść. I teraz najważniejsze.
nogami jak najbliżej podchodzę pod niego, można to zrobić jakimś tam jednym, powiedzmy, skokiem i miednicą w górę do wyniesienia, do obalenia. Czyli wskakuję, jestem tu, no i dalej wiadomo co się dzieje, wynoszę chłopa i na ziemię. Tyle. I a propos tej przeprowadzki, chcielibyśmy jeszcze powiedzieć wam, że nie jest coś takiego, że musimy robić tą technikę tylko gdy mamy kogoś w dystansie i tylko tutaj od razu wyłapując rękę. Nawet gdy, powiedzmy, mamy z kimś jakieś zwarcie, tak? Jesteśmy tutaj, jest jakaś walka, ktoś próbuje uderzać, spokojnie spójrzcie, że możemy sobie ściągać, może obrócimy się, ściągać rękę naszego przeciwnika do dołu, tak żeby stąd robić przeprowadzkę, tak? Przechodzę tu i jestem. Także czy to bardzo uniwersalna technika, bo czy zwarcie, czy jesteśmy w dystansie, możemy spokojnie to użyć, tego wykorzystać. I kolejna technika, będzie to kolejna część techniki, którą widzieliście wcześniej. Chcemy wam tym pokazać, że to jak zakończy się technika zależy tylko i wyłącznie od was. Nie jest tak, że technika ma jedno zakończenie. Oprócz tego, że ktoś wymyślił już kilka zakończeń, sami też możecie wymyślić jakie zakończenie techniki. Teraz pokażemy wam jak skończyć technikę, gdy ktoś jest bardzo, bardzo duży, a ja jako funkcjonariusz, powiedzmy, jestem mniejszych rozmiarów i ciężko będzie mi kogoś wynieść. Stań, Szymon. Jesteśmy po przeprowadzce. Mamy gościa, którego będziemy chcieli wynosić i obalać. Umówmy się, że Szymon tutaj wie o co chodzi, więc przy tym, gdy będę chciał go wynosić, on obniży swój środek ciężkości, tak? Zrobi przysiad. Zrób. O, jest naprawdę ciężko, w sensie bardzo ciężko mi by go było podnieść. Wiadomo, ktoś, kto jest ogarnięty, podjedzie swoimi nogami, tak żeby jego dźwignia była lepsza. Ale można tę technikę skończyć inaczej, dużo łatwiej, szczególnie gdy właśnie jesteście kimś, kto nie waży 80 kg, tylko mniej. Jesteśmy w tym momencie, gość stawia opór, obniża środek ciężkości, nie wyjdzie mi ta technika, więc moja prawa noga wchodzi między jego nogi od tyłu i zaplata się za jego nogę. Spójrzcie, wchodzę tu, tu i ta moja noga musi przejść górą i tu. Poprzez nacisk mój przeciwnik się obali. No i tutaj oczywiście też macie wachlarz technik, czy dźwignię na nodze, czy możecie dojść do niego. Tu już zakończenie zostawiam wam. To jest odcinek o obaleniach i kończymy w tym momencie. Dzisiaj pokazaliśmy wam kilka przykładowych technik obaleń. Jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, zapiszcie się do klubu sportów walki, a jeśli nie chcecie wydać na to hajsu, to oglądajcie kolejne odcinki, bo będzie tego więcej. No i koniecznie pamiętajcie, żeby zostawić suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę i wbijajcie na nasze socjale, czyli Instagram, Facebook i trzymajcie się.